Czy wyrażasz zgodę na publikację? Tak, nie widzę tu nic złego. Nazwa? Bolszakow Nikołaj Olegowicz. Nikołaj Olegowicz. Dali mi 5 lat. Tak. Kiedy się urodziłeś? 3 marca 90. Skąd jesteś? Z Dniepru. Z Dniepru? Tak. Tak. Co ty zrobiłeś? Dlaczego zostałeś skazany? Skazali mnie za fakt usunięcia infrastruktury wojskowej, która znajdowała się na ulicy Panikakha, a której tam nie było. Byli tam cywile, klasa robotnicza, a w pobliżu znajdowały się sklepy Epicenter, Warus i Terra. Myśleli, że jest tam obiekt wojskowy. To jest artykuł 114, część 2 szpiegostwo. Nie chcę teraz przyjmować i czytać twojego werdyktu. Tak. Czy nic więcej tam nie jest napisane? Jakie informacje przekazałeś i komu? Przekazałem informację blogerowi z regionu Tiumeń. Ma na imię Petya I i jest popularny na YouTube. Rozmawiałem z nim i opowiedziałem mu o sytuacji, która rozwinęła się na Ukrainie. Co tak naprawdę zwodzi ludzi w kwestii tego, dokąd trafia alkohol i napoje. Na naszej ulicy Panikachy widziano żołnierzy w stanie nietrzeźwości. Czy mówi o problemach na Ukrainie? Tak. Powiedz mi, proszę, po co Piotrowi i z Rosji potrzebne są problemy Ukrainy? Chyba dlatego, że przejmuje się tym, co się dzieje. Nie mówi nic nielegalnego, nikogo nie agituje i twierdzi, że ludzie powinni walczyć o swoje prawa. Po prostu opisuje wszystko, co faktycznie się dzieje. Czy sympatyzuje z Ukrainą? Tak, nie powiedział nic złego. Czy w Rosji jest jakiś problem? Jak w każdym stanie, oczywiście, że tak. Ale Petya I mieszka w Rosji. Może powinien był porozmawiać o tamtejszych problemach? Mówi także o Rosji. Otworzyłem jego kanał i widzę tylko rozmowy o Ukrainie. Oto 5 popularnych filmów, 1 rozmowa o Stanach Zjednoczonych i 3 o Ukrainie. Czy sądzisz, że może Piotr i powinien był bardziej zainteresować się problemami Rosji? Myślę, że dobrze. Oto kolejny film, w całości poświęcony Ukrainie. Tak. Proszę mi powiedzieć, co złego Ukraina zrobiła Petyi I? Może go zaatakowała, a może leciały w jego stronę rakiety? Może ma poważną chorobę psychiczną? Po prostu wyjaśnia wszystko, co się dzieje. Nie mówi nic złego o morderstwach ani niczym innym. Mówi, jak jest naprawdę. Przecież wojsku się nie płaci. Ile widziałem apelacji, a potem ci wojskowi zostali ukarani. Powtarzać. O naszych ukraińskich wojskowych, którzy nie dostają pieniędzy i nie dostają tego, co obiecali. Mówią to żołnierze ukraińskich sił zbrojnych. Rozumiem, że jest wiele problemów. Próbuję zrozumieć logikę. Ten mężczyzna, W Rosji problemy te są jeszcze większe. tak, jest ich wielu. Dlaczego nie mówi o problemach rosyjskich poborowych, o tym, że ludzie są przymusowo wysyłani na Ukrainę, żeby walczyć, gdzie nie chcą jechać, gdzie giną i nie rozumieją sensu wojny? Faktem jest, że było to rok temu, zanim zostałem skazany. Dlaczego Petya I nic nie powiedział rok temu? Znajdę teraz ten film, skoro o tym rozmawiamy. Oto wideo. Nie ma tu zbyt wielu jego opublikowanych filmów. Rok temu powiedział, twój standard życia w Ameryce jest niski. To była rozmowa z Amerykaninem. Potem był film Polskie Żale 39, opublikowany rok temu, Wolny łotewski sąsiad i nasz amerykański brat, opublikowany 11 miesięcy temu. Tak, W tym momencie pod Kijowem płonęły rosyjskie czołgi. tak. Jak myślisz, dlaczego Petya i nie jest zainteresowany faktem, że 200 000 żołnierzy rosyjskich wkroczyło na Ukrainę w kilku kierunkach i zostało prawie całkowicie pokonanych? Dlaczego o tym nie mówi?
Nie mogę tego powiedzieć. Zaprzeczasz moim słowom? Twoje słowa? Jak mogę zaprzeczać, skoro nic nie widziałem i nic nie wiem? Czy widziałeś wojska rosyjskie pod Kijowem? Wiem, że tam byli, a potem odeszli. Co? Żołnierze opuścili ten teren. Czy oni właśnie wyszli? Ich nie ma. Widziałeś spalone czołgi? Szczerze nie. Gdybym to widział, powiedziałbym ci. Dlaczego przyszli? Czy oni właśnie przyszli, żeby stanąć? Nie zagłębiałem się w istotę tego, co się tam działo. Część swoich zadań wojskowych wykonywali samodzielnie. Jak masz na imię, Mikołaj? Mikołaj, może powinieneś bardziej zagłębić się w to, co dzieje się w twoim kraju, a nie słuchać Peti z Rosji? Po co w to wchodzić? Na przykład, biorąc pod uwagę nasz poziom życia, poziom przestępczości znacznie wzrósł, przez co cierpią cywile i to się rzeczywiście dzieje. Czemu to przypisujesz? Wzrosła przestępczość. Jest teraz dużo kradzieży i rabunków i to wszystko jest rzeczywistością. Nazwij liczby. Nie wspomnę o statystykach przestępczości. Tu jest twój telefon, jest Google i Wi-Fi, szukaj zwiększonej liczby przestępstw. Na razie przeczytam twój werdykt. Bołszakow, dokonując zamiaru przestępczego, w okresie od 16 do 22 kwietnia 2022 roku, w bliżej nieustalonych okolicznościach, na terenie miasta Dniepru, zebrane informacje o lokalizacji personelu wojskowego Gwardii Narodowej Ukrainy, a także o ruchu sił zbrojnych Ukrainy lub innych formacji utworzonych zgodnie z przepisami. Jaki był twój motyw? Motyw był następujący. Po stronie Ukrainy popełniono niewłaściwe działania i zbrodnie. Który? W miejscach cywilnych znajdował się sprzęt wojskowy. Znalazłeś statystyki. Nie, spojrzałem. Nie mamy czasu. Nie spiesz się. Mam na to czas. Może powinieneś włączyć VPN i jakąś rosyjską stronę? Nie ma potrzeby. Nie zauważasz problemów. Mówię, że wszystko jest tak, jak jest. Nie możesz mi niczego narzucić. Nie chciałem. Zauważam problemy, ale mam też zrozumienie związku przyczynowo-skutkowego. Masz to? Jaki jest powód? Czemu to przypisujesz? Na przykład dzieci otwarcie sprzedają narkotyki. Rosja ma ten sam problem. Mówimy teraz nie o Rosji, ale o problemach na Ukrainie. Nie, porozmawiamy także o Rosji. Wiesz dlaczego? Bo lecą na nas rosyjskie rakiety, a ty kontaktujesz się z rosyjskim blogerem i dajesz mu film, w którym powołujesz się na to, że mamy problemy. A rakiety lecą w naszą stronę w tym samym czasie, rozumiesz połączenie? Co myślisz? Nie wiem, szczerze mówiąc. To nie jest zabawne. Nie, to nie jest śmieszne. Cywile giną od rosyjskich rakiet. To są bardzo złe i przerażające rzeczy. Tutaj całkowicie się z tobą zgadzam. Które wyjście? Wszystko, co się dzieje, jest złe. Należy temu zapobiegać. Jak? Rząd najwyższy musi mieć na to wpływ i zapobiegać umieraniu pokojowo nastawionych ludzi, ponieważ jest to nielegalne i nienaturalne, coś takiego w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Sfilmowałeś fabrykę i wysłałeś ten film prorosyjskiemu blogerowi, czy dobrze cię rozumiem? Tak. Na moje pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Powiedziałeś, bo Ukraińcy mają mnóstwo problemów. Powiedz nam bardziej szczegółowo, dlaczego wysłałeś mu ten film? Więc wie, co się tutaj dzieje. Co? Jakiego rodzaju nielegalna działalność ma tu miejsce. Co dokładnie zostało pokazane w filmie? Przeczytam, chcę tylko usłyszeć od ciebie, co dokładnie zostało uchwycone na nagraniu. Film pokazywał zwykłe budynki mieszkalne i całą infrastrukturę. Co się stało? Byli tam wojskowi, którzy zachowywali się niewłaściwie w stosunku do mieszkających tam ludzi. Jak dokładnie się zachowali? Byli niegrzeczni w stosunku do ludzi i nie pozwalali im wychodzić z dziećmi na spacer, ponieważ przeszkadzali im obcy ludzie. Nie jest tylko jasne, w jaki sposób mogliby w nie ingerować. Czy sfilmowałeś wojskowych wchodzących w niewłaściwe interakcje z ludźmi? Tak. Nagrałeś to i wysłałeś.
Tak. Co jeszcze? Tylko to i to, co się naprawdę wydarzyło. Masz wiele szczegółów, opowiedz nam o nich wszystkich. O czym rozmawiać? Co chciałbyś usłyszeć? Co cię najbardziej interesuje? Interesuje mnie wszystko, co przekazałeś. Co to za dyski flash i telefony, jak to się stało? W jakim celu tego potrzebujesz? Coś do nauczenia się dla siebie? Słuchaj, ludzie tacy jak ty są wyjątkowi. Jak? Niewiele jest takich osób jak ty, myślisz bardzo wyjątkowo. Te filmy pozostaną na przyszłość. W czasie II wojny światowej nie udało się tego udokumentować. Była taka możliwość. Telefonem z mikrofonem nie dało się nakręcić dwugodzinnego filmu w dobrej jakości. Zgadzam się tutaj. Musisz zrozumieć, jak myślisz. To wszystko. Rozumiem. Jak to się dzieje, że ktoś, ile masz lat? 32. Człowiek żyjący na Ukrainie, w kraju zaatakowanym przez Rosję, w którym brutalnie zabijani są ludzie i obywatele, po prostu zaczyna sympatyzować z innym krajem, czyli Rosją. Dlaczego? Czy mogę się przygotować? Najpierw powiedziałeś mi, że wynająłeś jakieś centrum handlowe, a tu czytam trzecią stronę twojego werdyktu. Prosiłem, żebyś szczerze opowiedział wszystko, co nagrałeś, jak to przeniosłeś, nagrałeś na pendrive Y i zaszyfrowałeś, bo wszystko jest tutaj zapisane. Tak. Próbowałeś uniknąć odpowiedzialności. Znasz to doskonale, na co się przygotować? Nie wiem, może psychicznie. Zróbmy sobie jakiś psychologiczny trik. Zróbmy wydech, jak przeczytam, to nie będzie ciekawie. Zrozumiałem. Po prostu nie jestem gotowy. Właściwie jest mi ciężko. Mam na imię Włodzimierz, nie gryzę. Tak. Po prostu się komunikujemy. No tak. Co w tym takiego trudnego? Uśmiechasz się, wszystko z tobą w porządku. Jest jasne. Nie wiem, jakoś. Czy powtórzyłbyś te czynności? Nie, to było głupie. Co byś zrobił? Prawdopodobnie prowadziłabym normalne życie. Z pragnieniem. Ile lat dostałeś? 5. 5 lat. Jak długo siedzisz? Rok. Rok? Tak. Zostało 4. To niewiele. Chcesz zostać wymieniony i pojechać do Rosji? Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym. Chcę zobaczyć coś nowego, nauczyć się czegoś, może coś zrozumieć dla siebie. Powiem szczerze, że wiele się tutaj nauczyłem. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, zrozumiałem, co warto robić i jakiś rozwój jest w toku. Każda sytuacja mnie czegoś uczy. Uczę się czegoś nowego dla siebie, w dobrym tego słowa znaczeniu. I to jest najważniejsze. Żadna inna osoba mnie nie zrozumie. Uświadomiłem sobie wiele interesujących rzeczy, które wymagają ponownego przemyślenia i osiągnąć coś, czego być może wcześniej nie udało mi się osiągnąć. Nauczyć się. Patrzysz na człowieka i myślisz, nie będę taki, będę lepszy. Powiedziałbym, że psychicznie to bardzo pomaga. Chcę naprawić rzeczy, których być może nie mogłem wcześniej naprawić. Jesteś optymistą. Uważam, że należy spojrzeć na sytuację pozytywnie. Nie będę już popełniać błędów, które popełniłem wcześniej. Myślę, że to jest poprawne. Ten cytat należy zapisać osobno. Dlaczego patrzyłeś na Ukrainę wyłącznie z negatywnego punktu widzenia? Wykorzystujesz swoją sytuację najlepiej jak potrafisz. Tak, Widzę najlepsze, prawda? prawidłowe. Dlaczego spojrzałeś na Ukrainę z negatywnej perspektywy? Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy dla siebie. Dowiedziałem się czegoś nowego dla siebie. Nie zrobiłem nic złego. Z dobrego punktu widzenia było to coś naprawić i stać się lepszym. Czy masz pojęcie, jak działa system penitencjarny w Rosji? Szczerze mówiąc, nie, Nie? nie. Jeśli jesteś zainteresowany i obejrzysz materiał, zobaczysz, że ludziom wpychano małpi do odbytu i zdarzały się znacznie gorsze rzeczy. Oglądanie tych zdjęć i filmów jest przerażające. Tak, Powiedz mi, czy jesteś tu prześladowany? Czy jesteś prześladowany? nie, Czy jesteś pod presją fizyczną lub psychiczną?
Nie. Czy jesteś karmiony? Tak. Popełniliście zbrodnie przeciwko temu krajowi, to właśnie wyróżnia cywilizowany kraj. Tak, przydzielono cię do specjalnego oddziału, żeby nikt cię nie dotykał. Ponieważ ludzie tutaj właściwie nie podzielają twoich poglądów. Ale masz prawo do odwiedzin, czy ktoś do ciebie przychodzi? Tak. Kto? Krewni. Matka? Tata? No tak. Co myślą o tym, co zrobiłeś? Nie poruszamy tego tematu. Utrzymujesz kontakt ze swoją dziewczyną? Ma dzieci, jest zajęta pracą, nie ma na to czasu. A ja dbam o siebie. To już nie jest aktualne. Czy ją spotkałeś? W tych okresach nie. Wiem, że wszystko jest w porządku, dzięki Bogu, to jest najważniejsze. Wszystko w porządku. Czy komunikowałeś się? Oczywiście wiem, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku i dobrze. Tak. Вот. А Powiedz mi, co byś czuł w związku z wymianą? в России вот Zostaniesz wysłany do Rosji, masz tam krewnych? тоже есть, что ли? Nie. Nie masz tam nikogo? A co jeśli po wymianie dadzą ci karabin maszynowy i każą iść walczyć? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Nie wezmę karabinu maszynowego, to pewne, bo jestem osobą religijną. Czy ty też jesteś wierzący? Tak. Do jakiego kierunku należysz? Prawosławny. Po prostu ortodoksyjny. To jest nasza kultura. Mam dobry stosunek do wszystkich religii. Należę do wyznania prawosławnego. Nasz Kościół. Czy uważasz, że zabijanie ludzi jest złe? To nie jest właściwe. Próbuję tylko zrozumieć jedną rzecz. Ладно, хорошо. Zgadzam się z tobą, Раз вам chociaż istnieje wiele interesujących niuansów. согласен. Dlaczego nie zrozumieliście, że Rosja zabija Ukraińców, że jest to złe i nie ma potrzeby tego wspierać? Россия убивает украинцев, и это плохо. И что поддерживать это точно не нужно. To była wewnętrzna głupota. Nie do końca rozumiałem tę sytuację. Nie rozumiałem konsekwencji tego wszystkiego i tego, że może być tak źle. Że to może doprowadzić do tego, co dzieje się teraz. Coś takiego. Było to nieporozumienie, które pogłębiało się, nieporozumienie. Nie spodziewałem się negatywnych konsekwencji. Wierzyłam w prawdę i myślałam, że od 14 roku życia wszystko się zmieni. Nie sądziłam, że może być aż tak źle. Wydawało mi się to niemożliwe. Byłeś w świadomym wieku 14 lat. Соображающим. Да? Ну, как бы уже в таком возрасте. Szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się w wydarzenia 14 roku. Byłeś w świadomym wieku. Что вы находились же как W бы 1414 roku Rosja wkroczyła na Krym. Что вы об этом думаете? Zaanektowany Krym. Nie wiem, co powiedzieć. Czy możesz powiedzieć coś o Donbasie? Тоже толком ничего не можете сказать. Sytuacji było tak wiele, że trudno mi o tym mówić. Nic takiego nie zauważyłem. Nie miałem czasu zwrócić na to uwagi. Jest jasne. Это понятно. Я Próbuję zrozumieć twój punkt widzenia. кто-то говорит одно, кто-то Każdy mówi co innego. я пытаюсь за что-то зацепиться. Kiedy na Majdanie odbywały się akcje, jak na to zareagowałeś? Вы за этим следили, может быть, за этим реакция какая-то. Nie śledzę sfery politycznej. Ludzie wyrażali to, czego chcieli. To wszystko. Czy byłeś w Europie? Nie. Nie wyszedłeś? Szczerze mówiąc, nie było jeszcze zainteresowania ani potrzeby. Po prostu zapytałem. Nie, nie wyszłam. Grałeś na PlayStation i tworzyłeś oprogramowanie, prowadziłeś dobre życie, wszystko było w porządku, byłeś zadowolony ze wszystkiego. Семья. Jak długo obserwujesz blogera? Как давно вы были подписаны вот на этого, в частности, блогера? Rok. 22? Trzeci. 23? W 22. Rok temu. Była połowa marca i początek kwietnia. Czy kiedy zarejestrowałeś się w marcu i zacząłeś oglądać, wciągnąłeś się i uświadomiłeś sobie, że na Ukrainie jest wiele problemów? У Украины много проблем, да?
Tak. Czy ukraińska armia jest zła? Tak, w jakiś sposób tak było. A czy rozumiecie, że czasami niegrzeczna komunikacja pomiędzy ukraińskim wojskiem a ludnością cywilną może być konieczna, ponieważ w kraju toczy się wojna? Tak. Czy rozumiecie, że oprócz tego chronią nasz kraj przed rosyjską agresją? Tak. Czy oglądałeś ukraińskich blogerów? Czytałeś media lub kanały Telegramu? Nie. Jakich blogerów w ogóle oglądałeś? Czy włączyłeś wszystko na YouTube, nie sprawdziłeś niczego? Jakich innych blogerów obserwowałeś? Nikt inny. Nie wiem. Dlaczego zacząłeś obserwować tego konkretnego blogera? W końcu nie powiedziałbym, że jest popularny. Ma tylko 2 filmów, które mają ponad 1 000 000 wyświetleń. Dla rosyjskiej publiczności 368 000 abonentów to niewiele. Dlaczego on? Zainteresowany. Włączyłeś to przez przypadek, czy ktoś wysłał ci link? Od razu pojawiło się na YouTubie. Co oglądałeś wcześniej? Wcześniej oglądałem filmy o konsolach, naprawach Sony PlayStation i różnych programach. Po rosyjsku? Tak. A widziałeś blogera? Tak, widziałem jego wideo. To całkiem normalne, tak działa YouTube. Czy masz coś, co chciałbyś dodać? Co mam dodać? Zdałem sobie sprawę, że nie miałeś celu, żeby rakieta tam poleciała, twoim celem było zapewnienie mu zadowolenia. Tak, nie miałem nic złego na myśli. Tak, dobrze to rozumiem. Zakochałaś się w nim i postanowiłaś mu pomóc merytorycznie. Miałeś korespondencję, w której cię o to pytał, prawda? Tak. To niczego nie anuluje, bo fakt lokalizacji ukraińskiego wojska, który pan odnotował, jest przestępstwem. Nie wiemy, w jakim celu go użył, gdyż na jego kanale nie ma takich filmów. Być może nadal są gdzieś kopie zapasowe filmów. Ich koncepcja polega na tym, aby wybrać to, co najgorsze ma Ukraina i pokazać to. W ten sam sposób możesz pokazać, jak źle jest w Rosji. Istota jest taka sama. Tak. Jest niewielka różnica. Faktem jest, że Rosja zaatakowała nas, a nie my ich. Nie pokazalibyśmy im nic złego, gdyby po prostu żyli w swoim kraju, a my w swoim. Czy rozumiesz? Tak. To jest upchanie informacyjne, zwykłe, które dotyka Rosjan, którzy takie rzeczy oglądają. Myślą, tak, panuje tam bałagan. Trzeba w nich rzucać rakietami i bombami, trzeba je zniszczyć. To się tam dzieje. Pokażę ci teraz film o Rosji, znudzi ci się oglądanie. Nie mam na to czasu i ochoty. Masz swój czas. Nie będę próbował cię do niczego przekonywać. Za pańskim pozwoleniem chciałbym zaapelować do Rosji. Zanim to zrobisz, chcę wyjaśnić. Rozmawialiśmy wczoraj. Tak. Przyszedłeś dzisiaj, żeby złożyć jakiś apel. Jeśli mogę. Nazywam się Nikołaj Olegowicz Bolszakow, skazany na podstawie artykułu 114 część 2 i proszę stronę rosyjską o przyjęcie mnie na wymianę. Data urodzenia. 3 marca 90. Miasto? Miasto Dniepr. Termin? 5. Chcesz się wymienić? Zgadzam się. Koniec. Pisałeś o wymianie? Napisałem list. Do kogo pisałeś? Putin? Niedawno napisałem list. Przekazałem go mojemu menadżerowi, a on powiedział, że czekamy na odpowiedź. Przekazali dokumenty i powiedzieli, że czekają na odpowiedź. Wykonujemy te nagrania wywiadów, aby umieścić je na YouTube, aby druga strona mogła je obejrzeć i zabrać cię na wymianę, jeśli uzna to za konieczne. Czy masz coś przeciwko pogawędce? Nie. Czy wyrażasz zgodę na publikację filmu? Przedstaw się i skąd jesteś. Kobezew Aleksander Wasiliewicz, 16 lutego 89.
z obwodu donieckiego, miasto Bachmut. Dlaczego zostałeś skazany? Artykuł 114 część 2. Rozpowszechnianie informacji o lokalizacji i przemieszczaniu się sił zbrojnych. Kiedy zostałeś zatrzymany? 17 czerwca 22 roku. To było rok temu. Jaki był termin? 5 i 2. Rok już minął, pozostały 4. Tak, Czy masz krewnych w Rosji? tak. Kto? Brat. Gdzie on mieszka? W Mejkiw. Aby dokonać wymiany, skontaktuj się z drugą stroną. Twoimi własnymi słowami? Absolutnie. Chciałbym stąd wyjechać, w ciekawsze miejsce. Bardzo chcę wymienić, bo u nas nie jest dobrze utrzymane, a narzekanie to oczywiście grzech. Niezbyt dobrze? Nie chcę narzekać. Wyobraź sobie, że wziąłeś królika i rzuciłeś go wężom. To nie jest dobre. Do kublo do węży? Tak. I co to znaczy? Jestem zdrajcą. Tak. Okazuje się, że jestem szpiegiem i współpracownikiem. Czy przekazałeś informacje innej stronie? Tak. Co cię dręczy? Właściwie jestem szpiegiem. Chcesz zająć się kazuistyką prawną? Rzecz w tym, że trafiłem do ukraińskiego więzienia. Przez cały ten czas mieszkałeś na Ukrainie, obowiązywały twoje własne prawa, wszystko, co zrobiłeś, było niemożliwe. Prawidłowy. Umieszczono cię ze skazanymi Ukraińcami, a nie z wężami, tak ich nazywasz. Tak. Ich. To było tylko porównanie. Umieszczono cię w oddzielnym oddziale? Nie. Wszyscy byliśmy rozproszeni po różnych oddziałach. O ile wiem, przebywasz w nieuczciwym więzieniu. Tak. Czy masz jakieś skargi? Z pewnością. Myślisz, że mogłoby być inaczej? Znam inne informacje. Czy uważasz, że niehonorowy nie może mieć roszczeń wobec współpracownika? Nie wiem. Ja wiem. Czy doświadczyłeś przemocy fizycznej? Nie chcę o tym rozmawiać. Nie. Że tak powiem. Czy to sprawa pomiędzy więźniami? Nie ma żadnych nacisków ze strony administracji. Jak widać, Ukraińcy nie popierają takich działań. Chcę pojechać do Federacji Rosyjskiej w ramach wymiany, bo tam też są ludzie tacy jak ja i nie jest im tam dobrze. Dlatego nie rozumiem, dlaczego Ukraina nie bierze swoich obywateli z drugiej strony. I myślisz, że Ukraina nie chce ludzi zabierać? Tak. Bardzo tego pragniemy. Tak jak Rosja chce mnie zabrać. Nie pamiętam, czy mówiłem, po co piszemy wywiad. Napisałeś dokument na giełdzie. Zapisujemy to, żebyś został wymieniony, gdybym nagle nie powiedział ci wcześniej. Mógłbym zapomnieć, jesteś już dzisiaj 7. osobą. Chcemy im pokazać, że dla nich pracowałeś. Jesteś dla nich jednym z nich, ale oni nie porzucają swoich. Nie rezygnują. Pokażemy ci ich i poprosimy o wymianę. Jestem tutaj, podnieś mnie. Robimy wszystko, żeby cię wymienić. Chciałbym, żeby Ukraina wymieniła swoich obywateli. W tym przypadku jestem Ukrainą. Nie jestem Ukrainą. Nie ma potrzeby się śmiać. Ile lat ci dano? 5 i 2. Tak, pamiętałem. Robimy wszystko, żeby was im pokazać i wymienić na naszych obywateli. Tak, Weź go i daj nam naszego człowieka. tak. Rosja tak naprawdę nie chce brać swoich jeńców. Dobrze. Musimy nagrać wideo i zadzwonić do ich matek. Nie widzę alternatywnych źródeł informacji. No cóż, alternatywne źródła. To jedyna informacja, jaką tu widzę. Jesteś na Ukrainie. Nie ma tu żadnych rosyjskich wiadomości. I nie jest to konieczne.
Nie przeszkadza mi to, że tego nie oglądam. Czy dotarłeś na drugą stronę? Zabierzcie mnie, wymieńcie mnie na obywatela Ukrainy, który jest w niewoli.